Witajcie, nazywam się Adam Wilanowski, jestem współwłaścicielem firmy Ledico. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam parę słów o naszej oprawie przemysłowej Inlen. Natomiast na początek chciałbym przedstawić w kilku słowach firmę Ledico. Firma Ledico od 2004 roku zajmuje się produkcją i projektowaniem oświetlenia diodowego. Jako Creeled Solution Provider dostarczamy moduły diodowe dla producentów oświetlenia. Natomiast pod marką Ledico Pro dostarczamy profesjonalne oprawy oświetleniowe uliczne i przemysłowe. Oprawa LED Inline znajduje zastosowanie w oświetleniu przemysłowym, przede wszystkim w oświetleniu magazynów wysokiego składowania, hal fabrycznych oraz w oświetleniu indywidualnych miejsc pracy. Istnieją też inne techniczne zastosowania oprawy w przemyśle. Główne korzyści z zastosowania opraw przemysłowych LED Inline to oszczędność energii elektrycznej, oszczędność czasu i pracy związanego z eksploatacją instalacji oświetleniowej, poprawa jakości oświetlenia obiektu przemysłowego oraz, może co najważniejsze, szybki zwrot z inwestycji zainwestowanego kapitału. Oprawa ma konstrukcję modułową. Dostarczamy klientom rozwiązania o mocy od 30 do 320 W z możliwością doboru kilkunastu typów optyki oraz z opcją regulacji jasności w standardzie. Oprawa LED Inline jest oprawą skalowalną. Możemy wykonać oprawę o długości pół metra, metra, 1,5 metra. Jeżeli chodzi o ilość belek, możemy zastosować od 1 do 7. Zobaczcie, oprawa jest naprawdę lekka, kompaktowa. Belki są tak zrobione, że pomiędzy nimi znajdują się przerwy powietrzne, którymi powietrze cyrkuluje i poprawia chłodzenie diod LED. Oprawa posiada w standardzie każda regulację jasnością. Możemy płynnie zmieniać natężenie światła i dostosowywać je do aktualnych potrzeb danej instalacji. Uchwyty znajdujące się na końcu oprawy pozwalają na zamocowanie łańcucha czy też innych elementów montażowych i zamontowanie oprawy w prosty sposób do sufitu czy do profili elektrycznych. Puszki elektryczne do podłączenia przewodów zasilających i sterujących oraz puszka na zasilacz odizolowana termicznie od pozostałej części oprawy. Teraz kilka słów o energooszczędności oprawy Inline, która ma główny wpływ na skracanie się czasu zwrotu z inwestycji. To jest średnio 2 lata. W tym czasie inwestycja się zwraca, a później zaczyna inwestor mieć już przychody z tytułu zrealizowanej inwestycji. Natomiast skąd te oszczędności? Przede wszystkim w przypadku oświetlenia diodowego głównym źródłem oszczędności jest zastosowanie diod LED, które są energooszczędnym źródłem światła. W naszych oprawach Inline wykorzystujemy diody LED amerykańskiej firmy Cree. Są to diody renomowanego producenta o uznanej marce na całym świecie. Kolejnym aspektem uzyskania niskiego zużycia energii jest stosowanie przez nas precyzyjnej optyki, która kieruje światło tam, gdzie ono jest potrzebne. Dzięki temu spełniamy normy, a jednocześnie nie marnujemy światła i energii na elementy, które nie muszą być oświetlone. I ostatnim takim aspektem związanym z uzyskiwaniem energooszczędności jest zastosowanie sterowania, które znacząco podnosi efektywność energetyczną realizowanych przez nas inwestycji. Natomiast o sterowaniu i możliwościom, które z tego wynikają, powiem w kolejnej części prezentacji. Istotnym źródłem oszczędności wynikającym z instalacji opraw oświetleniowych LED Inline w obiekcie przemysłowym są malejące koszty eksploatacji. Koszty maleją ze względu na to, że żywotność diod LED oraz opraw diodowych jest znacznie dłuższa niż typowych opraw oświetleniowych. Dodatkowo, projektując oprawę Inline, położyliśmy szczególny nacisk na wydłużenie żywotności diod LED zastosowanych w naszej oprawie. Konstrukcja polegająca na wykonaniu belek oświetleniowych pozwala na to, żeby powietrze cyrkulowało pomiędzy belkami i jak najefektywniej odbierało ciepło z modułów diodowych. Kolejnym aspektem wpływającym na żywotność oprawy jest zastosowany zasilacz. W oprawie Inline stosujemy zasilacz renomowanej firmy Midwell, który dodatkowo jest zamontowany w taki sposób, by był odizolowany termicznie od belek oświetleniowych. Wpływa to korzystnie zarówno na żywotność zasilacza, jak i na żywotność diod LED. W razie potrzeb istnieje możliwość otwarcia puszki z zasilacza oraz wymiany poszczególnych belek. Jednym z kosztów eksploatacji, które maleją w przypadku stosowania opraw Inline, są koszty czyszczenia.
Typowe oprawy oświetleniowe, metahalogenowe lub sodowe, ze względu na wysoką temperaturę obudowy i szyby, dosyć łatwo ulegają zabrudzeniu poprzez cząsteczki pyłu czy innych zabrudzeń znajdujących się w powietrzu, które przywierają do tych szyb. Natomiast w przypadku opraw diodowych i opraw inleny, której temperatura jest niewielka, te cząsteczki nie przywierają, dzięki czemu koszty czyszczenia są mniejsze i operacje czyszczenia mogą być wykonywane rzadziej. Wykonując instalację oświetlenia przemysłowego w obiektach naszych klientów, przede wszystkim zwracamy uwagę na spełnienie norm oświetleniowych wymaganych w danym obiekcie. I pod tym kątem również konstruowaliśmy i projektowaliśmy oprawę inleny. Modułowa konstrukcja pozwala nam na zastosowanie kilkunastu rodzajów optyki, dzięki czemu możemy dopasować parametry oświetlenia dokładnie do potrzeb i spełnić wymagane normy oświetleniowe. Jednym z podstawowych parametrów opisujących instalacje oświetleniowe w obiektach przemysłowych jest efekt olśnienia. Efekt ten wpływa negatywnie na komfort pracy i bezpieczeństwo w obiektach przemysłowych. Dlatego projektując oprawę inlenne staraliśmy się wykonać taką konstrukcję, która będzie zapewniała jak najmniejszy efekt olśnienia. Udało nam się uzyskać taki efekt dzięki rozmieszczeniu diod LED na jak największej powierzchni, dzięki czemu w odróżnieniu do produktów konkurencyjnych efekt olśnienia w naszym produkcie jest znacznie niższy niż w produktach innych dostawców. W oprawach inlenne stosujemy standardowo diody o temperaturze barwowej dziennej. Jest to barwa, która sprzyja koncentracji oraz poprawia samopoczucie osobom pracującym w zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowo w porównaniu z oprawami świetlówkowymi w oprawach diodowych naszej produkcji nie występuje efekt stroboskopowy, który również może mieć wpływ na zmęczenie pracowników. Projektując oprawę inlenne, wzięliśmy pod uwagę kwestie związane z maksymalnymi obciążalnościami dachów w naszych warunkach geograficznych. Ze względu na śnieg, który występuje zimą i pokrywę lodu, która może znaleźć się na dachu, maksymalna obciążalność stropów, dachów w zakładach przemysłowych jest istotnym parametrem. Z jednej strony chcielibyśmy mieć możliwość montażu jak najwięcej osprzętu elektrycznego czy też innych instalacji mediów w hali przemysłowej, z drugiej strony mamy ograniczenia maksymalnego obciążenia. Oprawy diodowe inlenne zostały tak zaprojektowane, by ich masa była jak najmniejsza. Porównując się do opraw konkurencyjnych o podobnych parametrach świetlnych i mocowych, jesteśmy w stanie oferować produkt często, który jest o połowę lżejszy. Naszym klientom pomagamy zrealizować inwestycje w nowoczesne oświetlenie diodowe, oferując projekty oświetleniowe, pomoc w wykonaniu instalacji oświetleniowej oraz w razie potrzeb wykonując rozwiązania dedykowane dla danego klienta. Sterowanie przemysłowymi oprawami oświetleniowymi jest tym elementem, który pozwala maksymalizować oszczędności energii w zakładach produkcyjnych. Wymiana oświetlenia klasycznego na diodowe średnio pozwala na zaoszczędzenie około 50% energii w stosunku do stanu obecnego. Natomiast wymiana systemu oświetleniowego na rozwiązanie wspierane sterowaniem pozwala na osiągnięcie oszczędności nawet sięgających 90%. Jakie są elementy systemu, które pozwalają z naszymi produktami osiągnąć takie oszczędności? Podstawowym elementem naszego systemu sterowania świetleniem przemysłowym jest czujka ruchu. Jest to mikrofalowa czujka ruchu, która przełącza oprawę LED inlenne pomiędzy trybem rozjaśnionym i przygaszonym. Czas przełączania jest nastawialny. Czujka ruchu posiada też w swojej konstrukcji czujkę zmierzchową, którą możemy wykorzystać, jeżeli istnieje taka potrzeba. Kolejnym istotnym elementem, bardzo często stosowany w halach przemysłowych wyposażonych w okna dachowe, jest czujnik stałego poziomu natężenia. Urządzenie to działa w ten sposób, że tak reguluje poziomem natężenia opraw oświetleniowych, by w zależności od nasłonecznienia i ilości światła dziennego, tak dopasować jasność opraw, by była spełniona wymagana norma oświetleniowa w danym obiekcie. Całość systemu oświetleniowego
jest spinana przez zadajniki poziomów jasności, przyporządkowane do poszczególnych stref jasności w danym zakładzie przemysłowym. Za pomocą takiego zadajnika możemy w prosty sposób ustawić poziom jasności w trybie rozjaśnionym oraz poziom jasności w trybie przygaszonym. Natomiast jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możemy też te poziomy jasności zwiększać z czasem, co jest tak naprawdę prostą kompensacją starzeniową. Nasz system sterowania oświetleniem przemysłowym został tak zaprojektowany, żeby był najprostszy, jak to jest tylko możliwe. Natomiast nasi inżynierowie i tak uczestniczą w całym procesie projektowania i zestawiania optymalnego systemu dostosowanego do Waszego zakładu przemysłowego i Waszych potrzeb. Nasi klienci, którzy zrealizowali inwestycje z wykorzystaniem naszego systemu oraz naszych opraw oświetleniowych, mówią o nim prostymi słowami: zrób i zapomnij. Chciałem podziękować Wam za poświęcony czas na zapoznanie się z prezentacją przemysłowej oprawy LED Inlany. Sami możecie przekonać się o zaletach naszego produktu, korzystając z naszego programu pilotażowego w Waszym zakładzie przemysłowym. Zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Rekiny sukcesu.pl. Zabójczo skuteczni.